Jakiś czas temu na tym kanale prezentowaliśmy Wam Mercedesa GLC 63 SE Performance. I ani my nie szczędziliśmy mu słów krytyki, ani Wy, bo samochód miał czterocylindrowy silnik wspomagany elektryką, ale zdecydowanie nie zasługiwał na znaczek AMG. Dzisiaj sytuacja nieco odmienna, bo mamy Mercedesa GLC 300e, czyli też hybrydę typu plug-in. Pytanie, czy ona sprosta naszym i Waszym oczekiwaniom. Oj, nasze dwa nyguski, no dzień dobry. Jeszcze zanim wyjadę, to jedno. Jakby ktoś z Was chciał małego Berneńczyka, to tak za 5 dni już będzie taka okazja. Już chyba zdąży urosnąć do tego czasu, nie ta mała? W tym miejscu przypominam, że karoseria poszerzyła swoją działalność nie tylko o rozmnażanie psów, ale również o serwis Findcar. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Żadnych komisów, żadnych zewnętrznych instytucji finansowych, żadnych brokerów, żadnych Januszy i osób prywatnych. Tylko auta na stoku, te, które mają dealerzy, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim Mercedesem GLC, to wejdźcie sobie w opis do tego odcinka. Tam jest link, który bezpośrednio na findcar.pl przekieruje Was do wszystkich ofert sprzedaży Mercedesa GLC, czy to nowego, czy używanego, ale zaznaczam, z oficjalnych programów dealerskich. Mercedes GLC o kodzie X254 został zaprezentowany w 2022 roku. Jest to druga generacja GLC, bo wcześniej ten samochód nazywał się GLB. Auto, jakbyśmy sobie spojrzeli na jego gabaryty i porównali je z najgroźniejszymi i najważniejszymi konkurentami dla niego, czyli BMW X3 oraz Audi Q5 tonowe, to mamy tutaj samochód, który jest tylko o 3 cm krótszy od X3 i ma dokładnie taką długość jak Q5, one dosłownie tam o 2 czy 3 mm się różnią. Natomiast tutaj mamy rozstaw osi, który wynosi aż 289 cm i to już jest 3-4 cm więcej niż w X3 i aż 7 cm więcej niż w Q5. A to oznacza bardzo krótkie zwisy i jak patrzycie właśnie z boku na ten samochód, to widać, że przede wszystkim ten przedni zwis jest króciutki, że ta przednia oś jest mocno przesunięta do przodu. Prześwit to 19 cm, ale w naszym przypadku jest on zmienny, ponieważ mamy pakiet Engineering, a to oznacza, że mamy dwie rzeczy. Przede wszystkim tylną skrętną oś, która wychyla się o 4,5 stopnia albo w stronę przeciwną do przednich kół, albo w tę samą, zależnie od tego, z jaką prędkością jedziemy, bo jeżeli manewrujemy, to one sobie zawężają promień skrętu i to nawet o 1,5 metra, natomiast jak jedziemy szybciej, to ma nam się poprawiać stabilność. Druga rzecz, jaką mamy w tym pakiecie, to jest zawieszenie pneumatyczne Airmatic, czyli mamy tutaj na każdym kole niezależne elektroniczne tłumienie nierówności dostosowywane automatycznie, zależnie od warunków jazdy, ale także regulacje wysokości tego zawieszenia i ono reguluje się automatycznie. W trybie sportowym i przy wyższych prędkościach samochód obniża nam się o 15 mm, a w trybie offroadowym podnosi się względem tego standardowego ustawienia o 15 mm, czyli zakres to jest mniej więcej 3 cm. Wpływa to oczywiście również wtedy na komfort jazdy, na komfort samego resorowania. To, co najbardziej pewnie będzie Was interesowało, no to oznaczenie 300e. Czym ono się charakteryzuje? E oznacza, że mamy hybrydę typu plug-in. Podstawą tej hybrydy jest 2-litrowa rzędowa jednostka benzynowa o mocy 204 koni mechanicznych, która ma 320 Nm. Zaraz za tym silnikiem spalinowym jest silnik elektryczny, który ma 156 koni mechanicznych i 440 Nm. Moc systemowa tych dwóch połączonych silników to 313 koni mechanicznych i 550 Nm. Zaraz za nimi jest skrzynia 9 G-Tronic, czyli 9-obiegowy automat Mercedesa. Skoro plug-in, to musimy mieć też akumulator i ten akumulator ma tutaj pojemność 31,2 kWh, ale brutto, bo netto to 25 kWh. Ta różnica pomiędzy netto a brutto bierze się stąd, że nawet kiedy wyczerpiemy tę taką pojemność użytkową do jechania tylko na elektryce, to musi nam zostać trochę energii w akumulatorze, żebyśmy nadal mieli pełnię osiągów,
i żebyśmy nadal mogli jeździć w trybie hybrydowym. Ładowanie takim prądem przemiennym, na przykład z gniazda siłowego w domu, to 11 kW, więc jesteśmy w stanie cały ten akumulator naładować w około 2,5 godziny. Ale jak dopłacimy sobie 3000 zł, to dostajemy możliwość ładowania prądem stałym o mocy 60 kW. I wówczas błyskawicznie, bo w czasie 29 minut można naładować sobie GLC 300e od 10 do 80% i to nam wystarczy na przejechanie około 100 km. Jak mamy 100% baterii, to jesteśmy w stanie przejechać 127 km według normy WLTP. Realnie jednak w takich warunkach pogodowych jak mamy teraz, czyli temperatury w okolicach zera, parę stopni na plusie, ten zasięg jest znacznie mniejszy, ponieważ auto musi część energii wykorzystać choćby do tego, żeby ogrzać wnętrze. I wówczas ten zasięg, jak pojedziemy sobie ekspresówką, spada z moich doświadczeń, wynika do około 80-90 km. Jak będziemy jeździli tylko po mieście, no to powinniśmy przejechać 100 km na pełnym akumulatorze, a potem wejdziemy w tryb hybrydowy. Oczywiście w standardzie mamy tutaj napęd na 4 koła Furmatic i to stały, ponieważ ma skrzynię rozdzielczą Trumax Magna z otwartym mechanizmem różnicowym i tutaj 45% mocy i momentu normalnie trafia na przód, 55% na tył, przy czym płynnie może się oczywiście zależnie od trakcji, od warunków pogodowych, od tego jak jedziemy, czy przyspieszamy, czy hamujemy, czy jedziemy w zakręcie się zmieniać. Takie rozwiązanie, jakie zastosował Mercedes, czyli silnik spalinowy, potem silnik elektryczny, następnie skrzynia biegów i rozdzielenie tej mocy i momentu na 4 koła, ma tę zaletę, że niezależnie od tego, czy jedziemy w trybie elektrycznym, czy jedziemy w trybie hybrydowym, to napęd cały czas trafia na 4 koła. Nawet jak jedziemy tylko na tym silniku elektrycznym, to ta moc i moment przechodzą przez skrzynię biegów. Minus jest taki, że ta skrzynia nawet w elektrycznym napędzie musi zmieniać biegi, więc są delikatne przestoje i jest to wyczuwalne w dostarczeniu tej elektrycznej mocy na koła. Natomiast cały czas mamy napęd na 4 koła. Natomiast takie rozwiązanie ma też swoje minusy. Pierwszy to jest ten, o którym powiedziałem, mianowicie nawet w trybie elektrycznym skrzynia biegów cały czas zmienia przełożenia i jest to wyczuwalne. Drugi jest taki, że ponieważ mamy napęd na 4 koła, to w podłodze mamy wał napędowy. Jak tam mamy wał napędowy, to nie mogliśmy tam wstawić dużego akumulatora. On musiał wylądować w bagażniku. A jak wylądował w bagażniku, to raz, owszem, dobrze nam się rozłożył rozkład mas, ponieważ teraz to takie bliskie ideałowi 50/50, ale jednocześnie podniósł nam się środek ciężkości tylnej części auta, a przede wszystkim zmniejszył nam się bagażnik. I to zmniejszył się znacząco, bo ma tylko 470 litrów pojemności, podczas gdy na przykład w spalinowym GLC 300 to 620 litrów, więc mamy różnicę aż 150 litrów. Co więcej, przez to, że tutaj mamy ciężki akumulator, przez to, że mamy dodatkowy silnik elektryczny, to masa pojazdu urosła aż o 400 kg względem GLC 300. I efekt tego jest taki, że GLC 300 spalinowe, które ma 258 koni mechanicznych plus 20 parę koni z silniczka elektrycznego, bo tam jest mild hybrid, robi setkę w 6,2 sekundy. A tu auto mocniejsze, które ma 313 koni mechanicznych i 550 N, robi ją o pół sekundy wolniej. A to jest efekt tych dodatkowych 400 kg. A to nie koniec złych wiadomości, bo jak mamy wyższą masę, to mamy też mniejszą ładowność. W tym wypadku 515 kg, gdzie do GLC 300 ładujemy 600 kg. Jeszcze jedna zła wiadomość. Bak paliwa tutaj ma 49 litrów, czyli 13 mniej niż ma GLC 300 czy jakikolwiek inny Mercedes GLC z silnikiem spalinowym diesla albo benzynowym. Mniejszy bagażnik, większa masa, gorsze osiągi, do tego mniejszy zbiornik paliwa, czyli mniejszy zasięg, a wszystko to po to, żeby zrobić ekologiczne auto. Zaletą pneumatyki jest to, że do załadunku możemy go jeszcze sobie obniżyć. O, w tym momencie zjeżdża w dół i faktycznie ten próg załadunkowy wtedy jest na takiej wysokości, nawet powiedziałbym, że niższej niż w niejednym samochodzie typu kombi. Bardzo dobrze będzie widać to tutaj na tylnej osi, gdzie opona prawie schowała się w nadkolu. Mamy też razem z tą pneumatyką system samopoziomującej się tylnej osi, czyli w momencie, kiedy
załadujemy samochód i będzie tutaj dużo towaru, to on będzie nam poziom z tyłu wysokości na tym zawieszeniu pneumatycznym ładnie utrzymywał. No, ale jak widzicie, o, tutaj jest ten akumulator i tu jest garb. Świetnie widać to w tym miejscu. Tutaj też również. Tutaj nie ma żadnych schowków, znalazł się jedynie, nie ma żadnego dużego schowka, znalazło się jedynie miejsce na zestaw naprawczy do kół, na apteczkę, na kamizelkę, na trójkąt, na oczko do holowania, natomiast to jest absolutnie wszystko. Tu gumeczka, tutaj wgłębienie po prostu i tyle. Z tamtej strony siateczka, za którą można coś umieścić, ale na przykład są przyciski, taka elektroblokada zwalniająca oparcia tylnej kanapy, żeby sobie powiększyć tutaj przestrzeń bagażową i to jest fajne rozwiązanie. Natomiast z powrotem już nie złożymy tego fotela, musimy to zrobić ręcznie. Jeden haczyk, drugi haczyk, gniazdko zapalniczki 12V, a oprócz tego jeszcze właśnie przycisk do obniżania tyłu samochodu, żeby obniżyć sobie próg załadunku. Jedna walizka, druga walizka i to jest w zasadzie wszystko, co wrzucicie do SUV-a segmentu D w momencie, kiedy jest pluginem i ma akumulator w podłodze. Zobaczcie, nie ma tu już więcej miejsca. W zasadzie nawet plecaki tu nie wejdą, ewentualnie jakieś kocyki, coś płaskiego. Pytanie, jak to się zmieni, kiedy zdemontujemy roletę? No, tak dwie walizki wchodzą. No tu jak widać mamy miejsce jeszcze spokojnie na trzecią, a nawet może jeszcze na jakieś kabinóweczki. A jeżeli nie trzecią dużą, to tych kabinóweczek, zobaczcie, włożymy tutaj jeszcze ze 3 sobie spokojnie. Pozostanie nadal przestrzeń między tymi walizkami a dachem, żeby kierowca miał widoczność do tyłu. Pytanie, czy w takiej konfiguracji nam się to w ogóle zamknie? No, dotyka ta walizka tutaj do tej szyby, ale powiedzmy, że nie naraża jej na żadne poważne uszkodzenia, więc możemy sobie tak jechać. Szybko otwiera się klapa i to jest plus. I otwiera się wysoko dosyć, bo nawet teraz przy tym obniżonym progu, zobaczcie, ja się tutaj pod tą klapą mieszczę, a jak auto byłoby podniesione, próg mielibyśmy wyżej, to w ogóle miałbym tutaj sporo miejsca i to jest naprawdę duży plus, bo często te klapy są na tyle nisko, że walę tutaj w ten próg albo nawet w zamek. Co ciekawe, mechanizm jej podnoszenia jest trochę skonstruowany inaczej niż w większości samochodów, bo zobaczcie, że nie mamy tutaj pompowanego takiego teleskopu ani z jednej, ani z drugiej strony, tylko ten mechanizm jest w dachu ukryty otwierania. I to daje taki właśnie efekt, że ona tak wysoko, znacznie wyżej niż w przeciętnych SUV-ach tego segmentu się podnosi. Mamy też elektryczny hak, który kosztuje dodatkowo 5600 zł, ale jest. Duży plus też za oparcie tylnej kanapy, które składa się w proporcjach 40-20-40, bo jak środkową część siedziska sobie złożymy, to przewozimy dłuższe przedmioty, a jednocześnie w środku jadą 4 osoby. I jeszcze jedno sprytne rozwiązanie. W momencie, kiedy składam oparcie tej tylnej kanapy, to zobaczcie, że przedni fotel przesuwa się delikatnie do przodu na elektryce, po to, żeby zagłówek z tego oparcia tylnej kanapy nie zablokował możliwości jej złożenia. A teraz, jak z powrotem to robimy, to zobaczcie, znowu cofa się do tyłu. Że matka siedzi z tyłu! Cofa się do tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział! Matka siedzi z tyłu. No dobrze. Tu jeszcze mam sporo miejsca, mogę się przesunąć do przodu. Opuszczony jestem maksymalnie. Tutaj taki jest profil tej deski rozdzielczej przede mną, że mam miejsce na kolana, mam wygodne podparcie pod stopy, super podparcie pod uda, bo tutaj cała ta część tego komfortowego fotela wyjeżdża nam delikatnie do przodu. Perforacja bardzo ładna i bardzo fajna skóra, ale wyobraźcie sobie, że GLC 300e wyjściowo kosztuje 327 000 złotych. Tutaj mamy jeszcze pakiet AMG Premium Plus, czyli taki, który ma i head-up display, i matrycowe przednie reflektory z funkcją wyświetlania różnych rzeczy na drodze. Wszystkie te ekrany, jakie tutaj widać, kamery 360 stopni, system Burmestera 3D, szklany dach, od groma tych dodatków. Kosztuje 70 000 złotych. To nam robi już cenę 400 000 złotych za auto. I nadal nie ma, wiecie czego? Prawdziwej naturalnej skóry. Jak chcecie mieć prawdziwą naturalną skórę, to musicie dopłacić 10 000 złotych,
bo w podstawie jest taka Artico sztuczna, taki Sky. Natomiast jak chcecie mieć nappę taką jak tutaj, to musicie dopłacić 16 tysięcy złotych, a jak ona ma mieć wentylację, tak jak nasza, to jeszcze 4 tysiące złotych. Więc 20 tysięcy złotych za skórę z wentylacją. A w pakiecie nawet AMG Premium Plus tego nie ma. Więc ten egzemplarz, tak jak tutaj stoi, z paroma dodatkami, na przykład większymi felgami 20-calowymi, bo normalnie są 19-calowe, kosztuje, uwaga, około 460 tysięcy złotych, bo w tym pakiecie AMG Premium Plus nie ma nawet niektórych asystentów wsparcia i trzeba dopłacić do nich 12 tysięcy złotych. Nie ma cyfrowego kluczyka, nie ma nawet otwierania klapy bezdotykowego, czyli kopnięciem pod zderzakiem, tylko za nie też trzeba wybulić dodatkowych kilka tysięcy złotych. Koszmar. I w tej cenie dostajecie taką jakość niektórych elementów. Albo ten dźwięk. A drewienko kosztuje 2000 zł. To po paru tysiącach kilometrów już jest nie tylko brudne, ale porysowane, choćby od paznokci, od kluczy, od wszystkiego. Na szczęście można to sobie zastąpić, nieszczęsne piano, czymś innym, taką wstawką, na której rysy będzie mniej widać, ale kosztuje to dodatkowo 2000 zł. Nie podoba mi się też mnogość różnego rodzaju tutaj kolorów i materiałów. Tu drewno za 2000 zł. Tutaj satyna, ale to jest inna satyna niż ta satyna. Ta jest taka bardzo plastikowa. To przynajmniej przypomina prawdziwą stal, bo to ani trochę to jest po prostu plastikowa wstawka. Tu skądinąd znowu pojawia nam się piano. Tutaj znowu satyna. Wszystko jest to takie niekonsekwentne. Ja wiem, że to wszystko można sobie dobrać i odpowiednio skonfigurować, bo tutaj może być takie jak tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o jakość pewnych elementów, zobaczcie jak rączka się rusza w drzwiach. Naprawdę, płacąc 460 koła za samochód, można byłoby oczekiwać, że to zostanie przez Mercedesa trochę lepiej zmontowane. I jeszcze to. Niestety oszczędności widać też na tylnej kanapie. Takie jakościowe oszczędności, bo o ile z przodu mamy naprawdę fajną tą tapicerkę Nappa, ona jest perforowana, mięciutka, fajna, to tu mam wrażenie, że to jest po prostu Sky, że jakby wstawiono z innego egzemplarza te fotele. Dlaczego tutaj nie może być perforowana? Nie musi być absolutnie wentylowana, przecież stosuje się perforowaną tapicerkę po to, żeby ładnie wyglądała, a tutaj płacicie 20 koła łącznie za samą tapicerkę na fotelach i z tyłu dostajecie po prostu coś, co w odczuciu takim dotykowym jest gumą i będzie, wierzcie mi, bardzo szybko wysiedziane i brzydko będzie wyglądało. No nie, za ten hajs to sorry, ale niekoniecznie. Pomimo też tego, że to auto o najdłuższym rozstawie osi w swoim segmencie, to nie rozpieszcza przestronnością na tylnej kanapie. Tam byłem ustawiony tak, że niewiele miejsca miałem już między kolanami a deską rozdzielczą. Tutaj plusem jest to, że profil fotela jest taki, że kolanami mogę dosyć swobodnie ruszać, natomiast i tak siedzę po prostu jak na ławce w parku. Nie mogę nóg wyciągnąć przez siebie jak na krześle. Dokładnie nie mam tutaj możliwości wyregulowania sobie kanapy, tak żeby mieć troszkę pochylone bardziej do tyłu to oparcie, bo ono tylko w jednej pozycji jest, więc nie jest to super wygodna pozycja. Plus za to, że dużo przestrzeni jest na stopy tam pod fotelem i dosyć dużo nad głową, natomiast generalnie jak na dłuższej trasie miałbym tutaj jechać, no to powiem Wam, moje nogi na tym by zdecydowanie ucierpiały. Podłokietnik jest i to bardzo fajny, bo bardzo szeroki, wysoko umieszczony i ma po pierwsze, jak raz naciśniecie, to wysuwa się coś, co może służyć na przykład za uchwyt do telefonu, pod warunkiem, że ten telefon nie jest w etui, bo wtedy tutaj nie wejdzie. Trzeba go wyjąć z etui i dopiero nam się tutaj zmieści. Jak naciśniemy to 2 razy, to wyjeżdżają nam 2 uchwyty na kubki. Ładne, estetyczne, fajne, praktyczne rozwiązanie. 2 gniazda USB-C tutaj. Tutaj jeszcze dodatkowo małe kieszenie w drzwiach. No jeżeli chodzi o boczki, to materiały już tutaj nie budzą większych zastrzeżeń. To jest przyjemne, miękkie obicie z fajnym szwem. Tutaj są też szwy ładnie, estetycznie. Taka ala zegarkowa faktura na tych rączkach. Natomiast tak jak mówiłem, te rączki lubią sobie polatać. No i to są te elementy, które nie tylko się ruszają, ale także, jak słyszycie, wydają z siebie dźwięki. Za to jest audio Burmestera już 3D.
razem z tym pakietem AMG Premium Plus. Mało szczęśliwe rozwiązanie to ten próg tutaj, ponieważ owszem, niby drzwi macie ładnie tutaj do tego miejsca chronione przed brudem, ale za każdym razem jak wsiadacie, to musicie uważać, żeby o ten próg nie otrzeć się rąbkiem u spódnicy albo mankietem spodni, ponieważ za chwilę będzie brudny. A tutaj zobaczcie, o, szerokość tego progu jest duża, więc mając krótkie nóżki, naprawdę łatwo uczynić sobie szkodę na swoich ciuchach. Projekt całej deski rozdzielczej i wnętrza typowo mercedesowski, czyli już mamy tutaj takie nieklasyczne zupełnie otwory wentylacyjne i środkowe, potrójne i tutaj po bokach. Duży ekran multimedialny, centralny. Ja akurat go lubię, ponieważ on szybko działa, można sobie ustawić jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało. Już się do tego z biegiem czasu przyzwyczaiłem, jest to dla mnie intuicyjne, proste w obsłudze. Tutaj haptyczny panel, który już budzi moje wątpliwości, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o jakość wykonania, ale ma na przykład czujnik tego, no, jak to się mówi, linii papilarnych. O, jak wsiadacie i samochód ma kilku użytkowników, to tylko przykładacie i macie od razu wgrane, zapisane swoje wszystkie ustawienia. Niefajne rzeczy, niefajne haptyczne przyciski na kierownicy. To jest coś, co działa i żyje swoim życiem. Przesuniecie raz, przeskakuje o 2 pola. Chcecie zresetować, naciskacie, nie możecie zresetować, bo przeskoczyło dalej. Nie działają one tak fajnie, jak powinny. Plus za to, że można sobie sterować tym ekranem centralnym po prawej stronie przyciskami. I to jest naprawdę fajne, można to robić nie odrywając rąk od kierownicy, natomiast i tak przecież trzeba zerkać tutaj. Natomiast nawet jak macie klimatyzację, no to ona jest bardzo intuicyjna, fajna w obsłudze. Szybciutko sobie klikacie. Oczywiście jest tutaj MBUX ze wsparciem głosowym, z kobietą, która na podstawie sztucznej inteligencji uczy się różnych komend. Hej Mercedes! Słucham. Otwórz okno kierowcy i jednocześnie ustaw temperaturę we wnętrzu na 23 stopnie. Podwyższam temperaturę po stronie kierowcy do 23 stopni. A otwórz jeszcze okno. Niestety aktualnie nie mogę obsługiwać okna. A, czyli okien nie otwiera. No ale jak widzicie, takie komendy można jej wydawać. Nawet hej Mercedes, Dzień dobry. znajdź jakiś otwarty sklep spożywczy w okolicy. Znalazłam te supermarkety. Gdzie jechać? No ale te są zamknięte, bo to Carrefoury, Biedronki, chyba że to już dzisiaj niedziela handlowa. Dzisiaj niedziela handlowa. A, to nawet... Znaleziono wiele wpisów. Powiedz jeszcze raz. Hej Mercedes, Powiedz jeszcze raz. czy dzisiaj jest niedziela handlowa? Nie zrozumiałam. Powtórz proszę. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa? Przerwa. Przerwę ma. Przerwę ma akurat, bo ona o 12:54 akurat idzie na lunch, ale o 12:55 na pewno do nas wróci i nam powie, czy to jest handlowa, czy nie handlowa, który aktualnie buszuje po internecie i sprawdza. No nie wszystko wie, Nie zrozumiałam. Czy możesz to powtórzyć? nie, już nie, dziękuję, już zamilcz. Proszę, wyłączyła się. Takie komendy na szczęście jak kobieta powinna rozumieć, rozumie. Zamilcz. Badadums! No tak, przyciski mamy oczywiście do trybów jazdy i tych trybów jazdy jest kilka, bo mamy off-roadowy, mamy B, czyli to jest taki tryb jazdy battery hold. On podtrzymuje nam ładunek w baterii na takim poziomie, jaki mamy w danym momencie, czyli 21 km w tym momencie, czyli już silnik spalinowy nam się włączył, żeby nie obciążać akumulatora. Tryb elektryczny, czyli wszystko się odbywa na elektryce, ale jest też tryb hybrydowy, w którym on sobie będzie regulował, kiedy jedzie sam na elektryce, a kiedy jedzie w trybie hybrydowym, no i tryb sportowy i tryb hybrydowy. Jeżeli chodzi o ładowanie, to możemy sobie poziom ładowania ustawić, wybrać szybkie ładowanie. O, proszę bardzo, na przykład w tym momencie to 29 kW, bo akumulator jeszcze nie jest dostatecznie rozgrzany, żeby przyjąć 60 kW. Ważne jest to, żeby jadąc tym samochodem w dłuższą trasę, na przykład 500 czy 600 km, wprowadzić sobie cel
w tej nawigacji fabrycznej, a nie w Apple CarPlay albo Android Auto, ponieważ on na tej trasie będzie inteligentnie sobie wykorzystywał energię z akumulatora po to, żeby na całym dystansie, na całej trasie jak najbardziej ograniczyć i obniżyć spalanie paliwa. Jeszcze z takich rzeczy praktycznych, a raczej rzeczy niepraktycznych. No to jak widzicie, konsola środkowa jest bardzo szeroka. To powoduje, że ja ze swoimi długimi nogami prawą stroną, prawym kolanem zawsze opieram się, natomiast na szczęście jest tutaj miękkie, bez ostrych krawędzi, a jednocześnie lewym opieram się tutaj o rączkę w drzwiach. Tutaj mamy dwa uchwyty na kubki, ten możemy sobie zamknąć, natomiast ładowarka indukcyjna jest nieszczęśliwie umieszczona, bo tam głęboko i za każdym razem trzeba tam wkładać, wyjmować, nie widać telefonu w ogóle. To, czy się ładuje, czy nie, podpowiadać Wam może jedynie nawet nie ten główny ekran, tylko dopiero ekran Apple CarPlay albo Android Auto, bo tak nie widać, czy się telefon ładuje i nie wyświetla nawet nam tutaj tego ładowania. Natomiast dwa gniazda USB-C są tu i dwa gniazda USB-C są tutaj i tam są dwa gniazda USB-C, więc łącznie jest ich 6, ale to też wymaga dopłaty, nie jest standardem. Silnik elektryczny ma tutaj te 156 koni i 440 N i to naprawdę czuć, bo on bardzo przyjemnie wyrywa do przodu, natomiast lubi momentami włączyć się silnik spalinowy. Nie wiedzieć czemu. Jak on tylko poczuje, że ja nieco tutaj więcej tego gazu duszę w trybie elektrycznym, to sobie lubi włączyć silnik spalinowy, ale niezwykle rzadko się to zdarza, trzeba to przyznać. To ciekawe jest rozwiązanie tutaj w pedale gazu, mianowicie kiedy jadę na elektryce, to się pojawia taki wysoki kickdown, tak bym to powiedział, bo ja dosłownie wbijam 10, może 15% tego gazu, a od razu pojawia się taki stopień, taki schodek wyczuwalny, taki opór tego pedału gazu i daje mi w ten sposób daje mi znać, że jeżeli wcisnę głębiej, to już włączę ten motor spalinowy również. O, zobaczcie, teraz tak przyspieszam, troszkę głębiej wbiłem i od razu włączył tego spaliniaka, więc trzeba sobie wyczuć, ale jest to bardzo proste, bo naprawdę ten opór na tym pedale gazu jest wyczuwalny i to wyraźnie wyczuwalny. Natomiast sam moment obrotowy sprawia, że czujecie się, jakbyście jechali prawdziwym elektrykiem, przynajmniej przy niskich prędkościach, bo wiadomo, że na początku daje znać o sobie ten moment, którego jest tu dużo, 440 Nm, ale przy wyższych prędkościach potrzebujemy już koni mechanicznych, a ich tutaj, biorąc pod uwagę masę samochodu przekraczającą 2300 kg, zbyt wiele nie ma, bo tylko 156. Zawieszenie bardzo fajne. Ta pneumatyka tutaj w tym komfortowym ustawieniu świetnie wybiera te nierówności. On przepływa nad nimi. Wow! To w ogóle szok. Ciekawa, jaka będzie różnica w trybie sportowym, kiedy on się obniża i sztywnieje. I sztywnieje tak, że jest to czuć, ale nie sztywnieje tak, że robi się twardy i nieprzyjemny. Absolutnie. On cały czas, nawet w trybie i w ustawieniu sportowym, ma nastawy tego zawieszenia takie bardziej komfortowe. No i w trybie sportowym już pracuje nam również silnik spalinowy, tak jak słyszycie. A jak to będzie, jak sobie wejdziemy w tryb hybrydowy? No to jesteśmy w trybie hybrydowym i auto czuje, że jedzie niską prędkością, że jedzie w miejskich warunkach bardziej, a nie jakichś autostradowych czy trasowych, ale już delikatnie mocniej wcisnę pedał gazu i od razu włącza mi się silnik spalinowy. Więc stabilna jazda to jest jazda na elektryce, delikatne przyspieszanie to jest na elektryce, ale ciut głębsze wbicie nogi w gaz powoduje włączenie silnika spalinowego. Na szczęście, po pierwsze, bardzo miękko się uruchamia. W ogóle tego nie czuć pod nogą, ani nawet nie słychać. Gdybym nie patrzył akurat na obrotomierz, to być może bym nawet nie spostrzegł, że ten silnik spalinowy się włączył. Nie ma żadnego szarpnięcia, nie ma żadnego niepokojącego odgłosu, po prostu robi to miękko, niezauważalnie. I za to duży plus. Pomimo tych niedoskonałości wnętrza, które Wam pokazywałem wcześniej, to ten samochód jest bardzo przyjemny w środku. On tak otula.
Jak rozglądacie się i widzicie te materiały, to mówicie wow, no siedzę w czymś już nawet nie premium, ale luksusowym. No tylko, że za to wszystko trzeba dopłacić i to słono, bo ta konfiguracja, tak jak wspomniałem, to około 460, nawet w kierunku 470 tysięcy złotych, więc na samochód z 4-cylindrowym motorem pod maską. Ale trzeba przyznać, że jeździ się tym świetnie. Jeździ się tym miękko, jeździ się tym przyjemnie, jeździ się tym po mercedesowskiemu. Naprawdę tu się przyjemnie kręci kierownicą. Tutaj przyjemnie pracuje to zawieszenie. Jest przyjemnie w środku cicho. Przyjemnie grzeje was fotel w dupkę. Burmester bardzo przyjemnie dla ucha gra. Ten samochód po prostu izoluje was od świata zewnętrznego i jak siedzicie tutaj w środku, to macie nawet takie wrażenie, że to jest bardziej segment E niż segment D, jeżeli chodzi o takie odczucia z jazdy i z przebywania w tym wnętrzu. Rekuperacja jest tak zwana inteligentna tutaj, czyli ja niczym nie steruję, wszystkim sobie steruje sam samochód na podstawie wskazań z nawigacji, z laserów i z kamer. Czyli na przykład jadę teraz za autem taką samą prędkością, jaką jedzie ono przede mną, zdejmuję nogę z pedału gazu i samochód swobodnie się toczy. Ale w momencie, kiedy sobie przyspieszę i będę się do niego zbliżał z większą prędkością, to wyraźnie zacznie GLC mi hamować. Hamuje, czuję to, że hamuje, odpuścił dopiero w momencie, kiedy tamto auto zaczęło się od nas oddalać. Podobnie będzie to wyglądało, jak na przykład będziemy dojeżdżali do znaków z ograniczeniem prędkości, będziemy dojeżdżali do terenu zabudowanego. Pytanie, czy też tak będzie, jak będziemy dojeżdżali do ronda. Oczywiście czuję ze wskazań nawigacji, że jest rondo i już sobie zaczął rekuperacyjnie hamować. Bardzo fajnie to działa, naprawdę też płynnie, bez zbędnej agresji, odpowiednio dostosowuje sobie moc tego rekuperacyjnego hamowania. Nie potrzeba naprawdę innego rozwiązania. Minus taki, że dohamowanie, do zatrzymania musicie zawsze zrobić hamulcem nożnym, czyli prawą nogą, ewentualnie lewą, jak ktoś woli, bo prawej nie ma. Bo inaczej on się sam nie zatrzymie. Żeby zaoszczędzić troszkę energii, to wejdziemy sobie w tryb battery hold, czyli podtrzymanie poziomu naładowania. To podtrzymanie poziomu naładowania akumulatora pozwala nam też określić mniej więcej średnie zużycie paliwa w momencie, kiedy będziemy mieli całkowicie rozładowany akumulator. Bo dotychczas było tak, że wszystko ok było z pluginami do momentu, kiedy całkowicie nie rozładował się ich akumulator. Całkowicie w rozumieniu takim, że nie mogliście na samym prądzie jeździć, bo on całkowicie nigdy się do samego zera nie rozładowuje. Natomiast kiedy już nie było tej energii w akumulatorze pozwalającej na przejechanie tylko na elektryce konkretnego dystansu, to te samochody zaczynały dalać paliwo jak dzikie i jak głupie. 4-cylindrowe pluginy potrafiły spalać tyle co V8, no bo 400 kg dodatkowo dźwigały na swoich barkach, a jednocześnie musiały mieć na tyle mocy i na tyle energii, żeby ten samochód napędzić, więc to powodowało naprawdę znacząco zwiększone zużycie paliwa. Nowocześniejsze rozwiązania już są zdecydowanie bardziej ekonomiczne. Pytanie, jak będzie w tym wypadku. I nie jedziemy wcale szybko, bo to jest takie 90 km na godzinę teraz, tam mieliśmy jakąś wioseczkę, zakręty, było 70, było 50 i zobaczcie, średnie zużycie paliwa to 7,5 litra. Nie ubyło nam ani trochę energii, bo nadal mamy 18%, nadal zasięg 15 km. Więc nie zużywa tej energii z akumulatora, pracuje głównie na silniku spalinowym, czyli w ten sposób imitujemy taką jazdę przy rozładowanym akumulatorze i wcale nie jest ekonomicznie, już 7,8 litra. Natomiast nawet przy brutalniejszym wciśnięciu pedału gazu, on po pierwsze od razu odjeżdża, czuć, że on ma tych 313 koni, 550 N, bo naprawdę fajnie, sprawnie z miejsca go zaczyna odpychać i ładnie brzmi. Co nie jest domeną 4-cylindrowych silników, a tutaj nie jest to taki dźwięk, który by powodował dyskomfort, albo byście myśleli, czemu ja nie wziąłem 6 cylindrów? No nie wziąłeś, bo w tym aucie jedyny 6-cylindrowy motor to 450D, czyli diesel. Nie można już sobie kupić GLC 6-cylindrowego, spalinowego, benzynowego. Tylko niestety diesla. Stety albo niestety, bo ten diesel też jest niezły. Kosztuje 25 000 złotych więcej niż to auto, ale ma
łącznie z małym silniczkiem elektrycznym, prawie 400 koni mechanicznych, robi setkę w 4,7 sekundy, czyli 2 sekundy szybciej niż ten. Jest wybitnie dobrze wyciszony. 65 dB z włączonym silnikiem spalinowym i jednocześnie na betonowej nawierzchni. Naprawdę super wynik. W momencie, kiedy jedziemy tylko na napędzie elektrycznym, on może być nawet jeszcze o 1 dB niższy, czyli 63-64 dB. Na normalnej asfaltowej drodze można zejść do 62 dB, a to jest fenomenalny wynik. I naprawdę ten samochód jest genialnie wyciszony. Ma podwójnie klejone akustyczne szyby. Nie słychać żadnych szumów powietrza opływającego nadwozie. Na elektrycznym silniku można jechać do 140 km na godzinę, więc to już jest prędkość dostosowana do ograniczeń prędkości na polskich autostradach. I naprawdę pod względem właśnie takiego komfortu akustycznego jazda tym samochodem to ogromna przyjemność. I generalnie jazda nim w trasę, jazda przy takich prędkościach autostradowych, ekspresowych to bardzo duża przyjemność w tym samochodzie. I ze względu na ciszę, i ze względu na zawieszenie, i ze względu na komfort, i ze względu na dostęp do mocy i momentu w każdym momencie, i ze względu na burmestera, i ze względu nawet na możliwość tego, że tutaj mogą być masaże w fotelach. Więc naprawdę, jak sobie go skonfigurujecie odpowiednio, to będzie takim małym GLE. Będzie Wam dawał dokładnie to wszystko, co GLE, czyli poczucia takiego luksusu i ultra komfortu, tylko w trochę mniejszym rozmiarze. Przy czym ceną już wtedy też będzie dobrze zbliżony do GLE. No ale niestety, jak będziecie chcieli sobie tym samochodem pojechać do takiej Chorwacji, do Włoch, do Francji, do Portugalii, bo niektórzy piszą, że Bąku jak zwykle tylko Chorwacja, on ma ograniczone horyzonty. Do Chorwacji to jeździ tylko bidota. Cała reszta zna już inne kierunki. Do Albanii, do Grecji, do Turcji, jak będziecie jechali tym samochodem. Jak będziecie im jechali do RPA, to niestety nie będzie zbyt ekonomicznym wyborem, ponieważ teraz przy średniej 114 na godzinę, bo bardziej jechałem takie 115 niż 120, średnie zużycie paliwa to 8,4 litra. A wierzcie mi, że jak będziecie jechali 140, 150, załadowani z bagażami, z dzieciorami, to zużycie paliwa bardzo szybko w trasie urośnie do 10, nawet 11 litrów, jak rozładuje się akumulator. A to oznacza, że z 49-litrowym bakiem to będziecie musieli co 400-450 km dla bezpieczeństwa zatrzymywać się na tankowanie. I teraz niech mi ktoś jeszcze powie, że do elektryki trzeba zatrzymywać co 300-400 km. Tutaj też będziecie musieli się zatrzymywać co 300 czy co 400 km, bo nie jest to auto ekonomicznie, kiedy rozładuje się akumulator. Przykro mi bardzo. Tradycyjnie najpierw pomiar w trybie elektrycznym. Zawsze to sprawdzamy w pluginach, ponieważ kiedyś to były liczby rzędu 20 sekund, 25 sekund, potem bardziej 15-16. Dzisiaj najlepsze pluginy robią w 9-10 sekund 0-100. Tutaj jeżeli będziemy mieli 12-13 przy tej mocy i przy tym momencie, to uznam to za dobry wynik. Głębiej już nie mogę wcisnąć. No i tu czuć właśnie jest tę zmianę przełożeń. To jest wada tego rozwiązania. Już o tym wspominałem. Natomiast i tak jest bardzo przyzwoicie. Tak jak mówiłem, przepraszam bardzo, hamowanie. 12,9. 12,9, czyli 13 sekund. Bardzo opóźnia go zmiana tych przełożeń. On chyba na 5. biegu dopiero dojeżdża na tym elektryku do 100 km na godzinę i efekt jest taki, że każda zmiana tego przełożenia go trochę opóźnia. Dlatego właśnie pluginy, które mają bezstopniowe skrzynie albo mają silnik elektryczny na tylnej osi, są znacznie szybsze w przyspieszeniu od 0 do 100. Bo po pierwsze nie przechodzi tam to przez klasyczną przekładnię moc i moment z silnika elektrycznego na koła. I tej w skrzyni na przykład bezstopniowej, tak jak ECVT, nie ma przełożeń, więc to idzie płynnie na te koła. W takiej skrzyni jak tutaj, czyli w 9G Tronic, tak naprawdę każda zmiana biegu to jest odłączenie i włączenie jeszcze raz silnika elektrycznego. I to powoduje taki efekt.
Ale 12,9 to i tak jest niezły wynik. Teraz pojedziemy sobie w trybie sportowym i w trybie sportowym powinniśmy mieć znacznie lepsze te osiągi, bo producent deklaruje 6,7 sekundy do setki, a to już jest super czas. O Jezu, teraz się w trybie sportowym włączyło jakieś gówno emitujące dziwny dźwięk. Niby sportowe, ale takie jakby kogoś zażynali. 7,2. Pół sekundy gorzej niż wynika z danych fabrycznych. Nic to nie zmieniło. I nadal brzydko brzmi ten silnik. 7,14. Ciutkę lepiej, ale nadal 0,4 gorzej niż podaje producent. No ale 7 sekund, umówmy się, jest nieźle. Super działa za to skrętna tylna oś i czuć to jest nawet w takich miejscach, zobaczcie, średnica zawracania jak w miejskim samochodziku. Lepiej nie będzie, ale może będzie przynajmniej lepiej dźwiękowo. Spróbujmy w trybie hybrydowym zrobić 0-100. Może nie będzie tak wył, nie? No ładniej brzmi. 7,04. Szybszy jest w trybie hybrydowym niż sportowym. Ten beznadziejny dźwięk mu chyba zabiera dodatkowe konie mechaniczne. No, to już jest naprawdę fajnie. 7,04, dwóch rosłych chłopów, 3/4 zbiornika paliwa, dopakowany burmesterami, szklanymi dachami, więc waga też jest wyższa niż takiej wersji podstawowej. 7 sekund, ok. Natomiast przypominam, że zwykłe 300, GLC 300 benzynowe z 2-litrowym silnikiem, który ma 258 koni plus chyba 23 konie mechaniczne z małego silniczka elektrycznego, robi setkę w 6,2 sekundy. I wierzcie mi, że w trasie będzie mniej paliło. Owszem, w mieście nie pojeździcie nim na elektryce, natomiast będziecie mieli mniejszą masę pojazdu, lepsze osiągi, większy zbiornik paliwa, większy bagażnik, a przede wszystkim wydacie 37 000 złotych mniej. Bo wyjściowo 300 kosztuje 291 000 złotych, a 300e kosztuje 327 000 złotych. Dopłacacie 36-37 000 złotych, żeby mieć możliwość przejeżdżania codziennie tylko na elektryce tych 100 km. Ale cierpi na tym bagażnik, cierpi na tym zużycie paliwa po rozładowaniu się energii, cierpi na tym pojemność zbiornika paliwa, cierpi na tym masa, bo dodatkowo 400 kg macie. No więc powiem Wam, że racjonalność tego wyboru plugina jest taka sobie, rzekłbym. Tak zupełnie szczerze. Ja lubię pluginy generalnie. Uważam, że to są samochody uniwersalne. W niektórych markach już doprowadzono do takiej sytuacji, gdzie po rozładowaniu się akumulatora ten napęd hybrydowy działa na tyle sprawnie, że zużycie paliwa jest wyższe niż w normalnej hybrydzie czy niż w dieslu, ale nie tak znacząco jak tutaj. Przykład to choćby Lexus NX 450h+. Abstrahuję całkowicie teraz od wykonania wnętrza, od materiałów, od poziomu komfortu, luksusu. Tutaj nie widzę powodu, dla którego miałbym dopłacić aż 37 000 złotych względem benzyny do plugina. To auto jest po prostu bez sensu. To wolę do niego dołożyć jeszcze 25 000 złotych i kupić sobie 450D. Dużo mocniejszego, dużo bardziej szybszego, oszczędniejszego ze 2 litry w trasie i jednocześnie z dużym bagażnikiem i z dużym zbiornikiem paliwa i sporo lżejszego, czyli pewnie będzie też to wyczuwalne też na prowadzeniu. To auto jest trochę takie bez sensu. Trochę takie jak świnka morska. Ni to świnka, ni to morska. Więc GLC samo w sobie tak, ale póki co nie w takich wersjach, jakie testowaliśmy. Nie w 63, która w ogóle już jest nieporozumieniem, 4-cylindrowe AMG, ani nie w tej, czyli nie w pluginie 300e. No chyba, że ktoś się naprawdę uprze, ponieważ jeździ na co dzień po mieście i tam chce mieć elektryka, bo ma go gdzie ładować, a jednocześnie czasami jedzie w trasę i wtedy nie interesuje go w ogóle zużycie paliwa. To wtedy owszem, może być.